Jeżeli ktoś jeszcze uważa, że kraftowy kodzik to jest to, co go uratuje, bo te LLM-y to robią jakieś głupoty, no to nie. Nie można pchać konia, czy usprawniać konia, który zdech, a to jest ewidentnie ta sytuacja. AI wielokrotnie mi proponowało jakieś po prostu bzdury. To świetnie brzmi w momencie produkcji, ale później zawsze przychodzi utrzymanie. Powinniśmy się spodziewać takiej katastrofy pokroju Challengera związanej z AI. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rekowski. I Krzysztof Rakowski. Dzisiaj na tapet bierzemy to, co się dzieje na rynku technologicznym w wykorzystaniu AI i mamy ciekawy case do omówienia. Krzysiek, słyszałem, że ty jako CEO w firmie nie dość, że się naklepał kodów technologii, której nie znasz, to jeszcze wdrożyłeś to na produkcję i jeszcze działa. Jak to było? Tak, rzeczywiście, to teraz narzędzia AI dają nam duże możliwości. No właściwie deweloperzy już nie są zupełnie potrzebni. Możemy zrobić tak, że właśnie członek zarządu czy jakiś tam menedżer sobie coś wymyśli, zakoduje w jakiejś technologii, o której nie ma pojęcia, w ogóle nie wiadomo, co tam jest pod maską. No i to działa, można wdrożyć na produkcję, można zarabiać na tym pieniądze, więc to powoduje, że zastanawiamy się, po co nam deweloperzy, skoro właściwie każdy pomysł można sobie od razu zakodować, zrobić, wdrożyć, no i wszystko fajnie działa. No właśnie, to tak fajnie brzmi, no ale powiedz w praktyce, bo takie wdrożenie przeszedłeś, zrobiłeś sam osobiście własnymi rękoma. I z tego, co mówiłeś, to po prostu to działa. Jakie masz doświadczenia w ogóle z tym? Czy to w ogóle ma ręce i nogi? No tak, zasadniczo to wygląda w ten sposób, że to jest trochę takie złudne, bo faktycznie te modele językowe, które teraz mamy na rynku, no one kodują za nas, wytwarzają ten kod, tworzą funkcje, z których można korzystać, które można uruchomić, no i to jest fakt. Jeżeli ktoś jeszcze uważa, że kraftowy kodzik to jest to, co go uratuje, bo te LLM-y to robią jakieś głupoty, no to nie. Moim zdaniem to już nigdy nie wróci i pisanie kodu ręcznie raczej będzie odchodzić do lamusa. No i już, takie są po prostu fakty. To powoduje pewną taką ułudę, no bo tak, u mnie sytuacja wyglądała taka, że teraz pracuję w mniejszej firmie, jak pewnie wiecie. Pracujemy nad pewnym produktem, który chcemy wypuścić szybko na produkcję. Mamy zespół deweloperski, no ale okazało się, że jeden z feature'ów nie ma komu zrobić, a jest to w pewien sposób powiązane z funkcją, którą ja realizowałem od strony takiej organizacyjno-formalno-finansowo-księgowej. No to stwierdziliśmy w zespole, że w sumie mogę to zakodować. Tak powierzchownie patrząc, no to tak, zrobiłem to. Przeczytałem jakieś dokumentacje, a właściwie nie ja przeczytałem, tylko wziąłem Cloud Coda, kazałem mu przeczytać jakieś dokumentacje, kazałem mu się wbić do bazy kodu w dotnecie, w którym prawie nigdy nic nie pisałem, chyba że gdzieś tam kiedyś dawno na studiach z 20 lat temu i kazałem mu zrobić to, co chciałem, żeby zrobił, no i już. I jest coś działającego. Ale oczywiście... Poczekaj, bo powiedz taką rzecz, bo to jest niesamowite, czyli wygenerowałeś kod, ty jako CEO tego startupu. Ile macie tam ludzi? Około 17 osób teraz. Dobra, a ilu zwolniliście, bo już ich nie potrzebujecie? No nikogo, wszystkich potrzebujemy. I to jest najbardziej ciekawe, bo teraz tak, ty masz background techniczny, wiesz co robisz, masz wiedzę domenową, masz doświadczenie i jakby realizacja tego zadania jakoś poszła, ale wyobrażasz sobie, gdybyś tych elementów nie miał i teraz miał skille od strony zarządzania, od strony pełnienia swojej roli, ale w praktyce doświadczenia z kodowaniem nie, czy byś był takim dobrym menadżerem, ale ze średnim doświadczeniem technicznym, to by było w ogóle realne? No i właśnie tutaj przechodzimy do tego sedna, że tak trochę mówiąc, że deweloperzy nie są potrzebni, bo jako menedżer sobie coś zakodowałem, to no tak brałem was trochę pod włos, bo wcale tak nie jest. I tutaj jest kilka istotnych aspektów, które spowodowały, że można takie rzeczy robić. Pierwsze, mam tę wiedzę domenową dotyczącą tego wąskiego odcinka, który chciałem zrealizować. To były jakieś kwestie właśnie księgowe, formalne, związane z przepisami i tak dalej.
Druga rzecz, no to też mam background techniczny, więc to, co jest istotne, to AI wielokrotnie mi proponowało jakieś po prostu bzdury. Rzeczy, które nie były bezpieczne, które nie miały sensu, czy były logicznie sprzeczne. I gdybym tego nie wiedział, gdybym tego nie widział, no to mógłbym stwierdzić, okej, fajnie, robimy dalej i jakieś śmieci na produkcję wypuścić. Ale to jeszcze nie koniec, bo też ten kod, który wygenerowałem, przeszedł przez review naszego senior architekta, najbardziej doświadczonego dewelopera, który wychwycił jeszcze sporo innych rzeczy, o których ja w ogóle nie miałem pojęcia, a Cloud też o tym nie wiedział. W związku z tym mieliśmy tutaj ten human in the loop, kogoś, kto technicznie jednak to ogarnia i był w stanie to przeanalizować, no i wprowadzić jakieś poprawki. Co istotne, to że, tak jak wspomniałeś, no, mamy ileś tam osób na pokładzie i to nie jest tak, że teraz się okazało, że robiłem za kogoś i ten ktoś był niepotrzebny. No nie, to była pewna interwencja w czasie takiego intensywnego ciśnięcia, gdzie tej pracy było po prostu trochę tam więcej niż możemy zrobić. To jest oczywiście takie pojedyncze doświadczenie, ale od tego chcemy przejść do dyskusji na temat tego, czy te AI zabiorą nam pracę, czy pozwolą zwolnić wszystkich deweloperów. I tutaj zaryzykuję taką tezę, stwierdzenie, że tak, że na pewno coś takiego się wydarzy, ale w sytuacji tych deweloperów, tych osób technologicznych, product managerów, menedżerów firm, czy w ogóle całych firm, które będą ignorować to, że coś takiego się dzieje, że dzieje się taka rewolucja, będą się trzymać takiego właśnie craftowego kodziku. Obserwuję coś takiego, że są różne kursy online, szkoły i tak dalej, które uczą właśnie programowania od zera i to jeszcze bez AI, jakieś takie bootcampy i tak dalej. Kiedyś to było strasznie popularne, na pewno pamiętacie. I oni teraz strasznie dociskają z promocją, bo wiedzą, że to są prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy można promować coś związanego właśnie z developmentem w ogóle bez AI. Więc na pewno te osoby, które zostaną w tym, będą zagrożone. Natomiast ci, którzy wskoczą na tę falę, zaczną na niej surfować i dostrzegą tę możliwość, moim zdaniem tu się otwiera właśnie okienko, żeby mocno jechać w górę. To jest takie dobre powiedzenie, które ja bardzo lubię, czyli nie można pchać konia, czy usprawniać konia, który zdechł, a to jest ewidentnie ta sytuacja, że wiele osób próbuje się trzymać tego, co zna, tego, co lubi, tego, czego się uczyła przez lata, co zbudowało de facto ich pozycję, autorytet, gdzie teraz tak naprawdę narzędzia, które są, one bardzo mocno mogą w tym pomóc. I teraz jeżeli będziemy się tego trzymać kurczowo, no to ta ich przyszłość jest zdecydowanie wątpliwa i tutaj rola menadżera przede wszystkim jest do tego, żeby ludzi oswajać z tą zmianą, bo to nie jest nic innego jak de facto zarządzanie zmianą technologiczną, zmianą narzędziową, no bo dalej to są narzędzia, one bardzo dużo potrafią ułatwić, ale też jak powiedziałeś, bardzo dużo badziewia wygenerować, więc jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, to możemy mieć ogromne problemy i to też widać na rynku bardzo mocno, gdzie tych dziur jest coraz więcej. Z drugiej strony też te narzędzia pomagają te dziury łapać, wyłapywać, szukać, ale na koniec dnia musi być ktoś, kto weźmie za to odpowiedzialność i to sprawdzi. Jedna rzecz, Krzysiek, mnie bardzo mocno ciekawi i chciałbym, żeby to wybrzmiało w tym odcinku, no bo z jednej strony to jest cudowna rzecz. Możesz wziąć technologię, której totalnie nie znasz albo nie wiesz, co to jest. Akurat taki stack macie. Zresztą to jest jedna z ciekawszych opcji, kiedy jako menadżerowie wchodzicie do firmy, czy może bardziej doświadczeni menadżerowie, bo na początku raczej bym tego nie polecał, ale jeżeli już jesteście bardziej doświadczonymi menadżerami, to wejście do innej firmy, czy na przykład zmiana pracy w kontekście innego stacku technologicznego, no to jest zarąbista rzecz, no bo tak na dobrą sprawę wejście w ten stack technologiczny, no to wiąże się z taką też ilością czy w ogóle pracy, doświadczenia, researchu, która też może zniechęcać do tego i bardzo dobrze, bo to nie jest nasza robota. I teraz powiedz mi, Krzysiek, w czasie, kiedy to robiłeś, no ty masz trochę inne obowiązki niż klepanie kodu. I chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo w tym samym czasie, no to czego nie robiłeś, co powinieneś robić? To jest kolejna rzecz kluczowa, że tak, robiłem to i naprawdę było to fajne, strasznie mnie to jarało, ale miałem wtedy też inne obowiązki. Mamy jakieś umowy do załatwienia, raporty do zrobienia, finanse do ogarnięcia, jakieś sprawy operacyjne, formalne i tak dalej. I czułem takie trochę ciśnienie, że to zaniedbuję. W związku z tym, tak, zdecydowanie to nie jest tak, jak czasem widzimy na jakimś LinkedInie, czy na Twitterze, czy gdzieś, że jak founder sobie wszystko napisał sam od zera, wywajbował i w sumie to jest jednoosobowa firma, która przynosi $1 miliard. Zresztą ostatnio była w newsach o takiej firmie, się okazało, że to wszystko był scam.
To fajnie brzmi właśnie, jeżeli chcemy coś przetestować i sobie zrobić jakiś prototyp na przykład i coś wywajbować. Natomiast na dłuższą metę to nie działa aż tak, nie? Że możemy teraz mieć jednoosobowe firmy czy 2-3-osobowe firmy i nikogo technicznego. Nadal potrzebujemy tych liderów technologicznych, architektów, seniorów, którzy będą wiedzieli, którzy będą w stanie to oceniać. Nadal potrzebujemy midów czy juniorów, którzy są w stanie robić tę pracę, rozumiejąc, co tam się dzieje, a nie tylko będąc operatorami AI. Na pewno może się zmieni tego struktura, ale jednak to będzie. No i nadal oczywiście potrzebujemy menedżerów, chociaż tutaj jest ważne też, że to mówiliśmy już wielokrotnie, że ci menedżerowie w IT jednak muszą bardziej rozumieć technologię właśnie. To znów nie jest tak, że sobie mogą tutaj wajbować, zarządzać jakimiś agentami AI, bo żeby dobrze zestawić ten proces, gdzie AI realizuje jakieś zadania techniczne, to musimy rozumieć ten proces. Musimy wiedzieć, jakie tam są technologiczne problemy, jakie mogą być jakieś czarne dziury, jakieś właśnie takie ryzyka i musimy sobie zestawić jakichś agentów AI chociażby, którzy będą to robić. I zobaczcie, że to jest bardzo zbliżone do tego, czym jest zarządzanie zespołem, zarządzanie firmą. Teraz tworzymy jakichś agentów AI, którzy będą dbali o bezpieczeństwo, o architekturę, o dokumentację, o to, o tamto, ale musimy znać ten proces. Musimy wiedzieć, jakie tam pułapki czyhają na nas. To jest bardzo ciekawe, bo to jest od strony zarządzania już nie tylko ludźmi, ale również systemami, robotami, agentami i tak naprawdę dużo bardziej złożoną architekturą organizacji, bo to się do tego sprowadza. I pytanie jest takie, jak sobie z tym poradzić w obecnych czasach, no bo jednak każdy z nas jest zatrudniony w firmie w danej konkretnej roli. I teraz to, że my coś na przykład lubimy robić i to sprawia nam fan, no to super, no bo dobrze, żeby praca sprawiała nam fan i żebyśmy realizowali swoje mocne strony. No ale jednocześnie trzeba ogarnąć swój kawałek kuwety i też, co jest podstawowym, jednym z elementów pracy każdego lidera, menadżera, delegować zadania i delegować je skutecznie. Co byś powiedział w tym kierunku? W którą stronę teraz ci nasi świeżi i przyszli liderzy powinni iść i na czym się skupić? Moim zdaniem taka istotna rzecz jest, że od nas oczekuje się, że będziemy robić więcej, zdecydowanie. To jest kluczowe, bo narzędzia AI nam to umożliwiają. W związku z tym to jest naturalne, że jeżeli ktoś będzie pracował po staremu, cały czas sobie gdzieś tam notował coś na papierze, robił ręcznie każdego Excela i każdą analizę i nie wdrażał tych nowych narzędzi, które są możliwe, to na pewno będzie odstawał, bo duża część osób, nie mam badań na poparcie tego, ale czuję, że w naszej bańce jest jednak sporo takich osób, jednak dostaje takiego boosta, jeżeli chodzi o wydajność pracy, o to, ile rzeczy można naraz robić. Czasem oczywiście z tym przeginamy, tak jak właśnie ja wspomniałem, że nie mogłem robić kilku rzeczy naraz, ale jednak ta wydajność wzrasta, produktywność wzrasta, możliwości wzrastają. Możemy robić rzeczy, których do tej pory po prostu nie mogliśmy robić, bo nam nie starczało czasu albo było to trudne. W związku z tym pierwsza rzecz to jest taka, że te oczekiwania są wyższe, trzeba im sprostać na pewno. Niemniej jednak nadal to nie jest tak, że możemy zaniedbać tę stronę związaną z zarządzaniem ludźmi, z delegowaniem naszą pracą, właśnie z designem organizacji, bo no to nadal potrzebujemy tych ludzi do pracy, nadal potrzebujemy seniorów, którzy będą wiedzieli, jak to wszystko wygląda, jak to spina, jak to działa i no możemy robić jakieś agenty AI architektów, ale jednak człowiek będzie musiał to kontrolować. Mamy też osoby, które no, na tym niższym poziomie wykonują jakąś pracę development, powiedzmy mniej wymagający i zgadzam się, że może w końcu tak być, że na przykład jeden deweloper będzie robił pracę, którą do tej pory robiło 2 deweloperów, to jest bardzo prawdopodobne. Wtedy pytanie, czy będziemy tak kształtować tę organizację, żeby nasza organizacja wtedy miała dwukrotną wydajność i wtedy 2 osobami będziemy robili to, co do tej pory robiły 4, no czy będziemy zwalniać, nie mówię o mojej firmie, tylko ogólnie jako o rynku, ludzie będą po prostu tracili pracę, bo stwierdzimy, że ta sama wydajność, którą do tej pory mieliśmy, mniejszą liczbą osób, też jest ok. I to może pójść i w tym kierunku. Widzę, oba scenariusze są możliwe. To ja bym zahaczył jeszcze 2 aspekty, czyli pierwszy z nich, bo to świetnie brzmi w momencie produkcji, w momencie tworzenia, w momencie tym początkowym, kiedy mamy tego greenfielda, ale później zawsze
przychodzi utrzymanie. I jak teraz to widzisz od tej strony? No bo fajnie, naklepałeś sobie coś z cloud codem w technologii, której nie znasz, nawet to review przeszło, poprawialiście bugi, przeszliście cykl wytwórczy tego, co ma działać i tak dalej. No ale to będzie żyć w czasie i teraz jak ty to widzisz? Widzę taką rzecz, bardzo mi się podoba, kiedyś to przeczytałem, nie pamiętam kto to powiedział, czy kto to napisał, ale tak we mnie wybrzmiało, że powinniśmy się spodziewać takiej katastrofy pokroju Challengera właśnie związanej z AI. Nie wiem, czy pamiętacie, Challenger Disaster to była taka katastrofa związana z promem kosmicznym. Mówiliśmy już kilka razy w naszych odcinkach, gdzie nałożenie się wielu takich sytuacji, gdzie odpuszczano jakość, czy odpuszczano jakieś sprawdzenia, jakąś dyscyplinę, spowodowała sytuację, kiedy drobny defekt techniczny doprowadził do katastrofy promu kosmicznego. Są przewidywania, że teraz AI wykształca w nas taką akceptację dla drobnych niedoskonałości. I to są niedoskonałości procesowe, niedoskonałości związane z jakością tego, co wytwarzamy, niedoskonałości związane z tym, że właśnie nie dostrzegamy jakichś problemów w tym kodzie, który generujemy. Czy że wpuścimy AI na produkcję i to AI nam zrobi tam jakiś bałagan. Ale takie drobne sytuacje, w których ustępujemy AI-owi, powiedzmy, w tej jakości, spowodują, że w końcu nastąpi jakaś katastrofa, która się szerokim echem rozniesie, albo szereg katastrof. Zresztą takie sygnały już mamy. Mieliśmy sytuację, że kilka miesięcy temu, że Amazon nie działał, jedno z centrów danych amerykańskich, ale to się rozlało też na inne przez dobrych parę godzin, no bo właśnie jakiś tam AI wygenerował jakieś zmiany, które potem zostały wdrożone i spowodowały problemy z routingiem. Mamy też inne przypadki. Na LinkedInie zdarzają się posty różnych founderów właśnie, którzy sobie coś tam zvibe kodowali, a potem się okazało, że przez to, że nie mieli pojęcia o tym, co robią, jakieś na przykład sekrety poszły na front i ktoś tam na przykład się podłączył i im natrzaskał tokenów, czy jakichś kosztów natrzaskał, czy na przykład były sytuacje, że ktoś refundy Stripe'a zrobił tak po prostu im na złość, no bo mógł, bo te sekrety były publiczne. Więc takie rzeczy będą się zdarzać i tu znów, czy AI może nas tym zastąpić? No prawdopodobnie może, natomiast nadal uważam, że ten ludzki nadzór jest potrzebny, no bo jednak AI to są modele językowe, które mogą w lepszym lub większym stopniu coś tam przewidzieć. Nadal musimy mieć w organizacjach ludzi, którzy wiedzą, co tam się dzieje, którzy wiedzą, co robimy, po to, żeby nie doprowadzić do katastrofy, zwłaszcza, że rozumiem, że jak zrobimy landing page jakiś reklamowy, to tam ryzyko jest małe i to może się tam gdzieś rozjeżdżać w jakichś przypadkach, ale jeżeli mamy do czynienia z operacjami finansowymi, danymi osobowymi, z tego typu rzeczami, no to ciężko mi sobie wyobrazić, stawiając się w sytuacji osób odpowiedzialnych za to, w sensie takim prawnym chociażby, no nie czułbym się tak komfortowo stawiając AI wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z czymś, co może nas narazić na wielkie straty finansowe, czy jeszcze większe. Tutaj właściwie przykryłeś ten drugi punkt, czyli właśnie odpowiedzialność i bezpieczeństwo, no bo to są rzeczy, za które my odpowiadamy za zespół, który to tworzy, czy właśnie za narzędzia, które tworzą to dla nas, razem z nami, obok, no bo no nie oszukujmy się, no to są narzędzia, które wykorzystujemy do tego, żeby pracować szybciej, wydajniej, efektywniej, ale dalej to nie jest rzecz, która nas zastąpi i za nas odpowiedzialności nie weźmie. Co najwyżej może pohalucynować trochę, że będzie dobrze, tak, będzie dobrze, no bo AI i wszystkie modele językowe mają to do siebie, żeby się z wami zgodzić. Więc jeżeli nie wiecie, co tam się dzieje, nie macie specjalistów, jeżeli faktycznie zwolnimy wszystkich i będziemy generować ten kod, no to według mnie krótka droga przed nami. Jakbyś w ogóle, Krzysiek, powiedział, jak teraz powinniśmy podejść jako menadżerowie w ogóle do tematu rekrutacji, bo muszę zamiast wszystkich wyrzucić, my powinniśmy zatrudnić odpowiednich ludzi z odpowiednimi kompetencjami. Tak, zdecydowanie nie jestem zwolennikiem tego, żeby wszystkich wyrzucać. Jakbym na to patrzył, to bym szukał z jednej strony tych kompetencji do poruszania się w tych nowych narzędziach, ale to też nie jest tak, że teraz będziemy przepytywać, czy potrafisz z Cloud Coda korzystać, bo te narzędzia przecież wychodzą co tydzień coś nowego, więc bardziej tu chodzi o taką chęć eksperymentowania, szukania czegoś nowego, bycie na czasie. Oczywiście wyważone z tym, żeby jednak coś z tym robić, a nie tylko na każdą nowinkę patrzeć, natomiast no to jest kluczowe.
Nie chcę tu mówić, co bym patrzył, jeżeli chodzi o zwolnienia, natomiast no, mogę przewidzieć, że najmniej bezpiecznie chyba bym się czuł na miejscu takich osób, które właśnie, jeszcze raz to powiemy, pracują po staremu, nie biorą pod uwagę usprawniania swojej pracy przy użyciu nowych narzędzi. I tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o rekrutację, to też z tych raportów, które się pojawiają, widzę, że trochę się przesuwa ta skala tego, jakie stanowiska są poszukiwane i na przykład jest bardzo dużo parcia na zatrudnianie osób z cybersecurity czy z DevOps. No bo zobaczcie, to jest gdzieś, gdzie AI tak raczej pewnie mało chętnie byśmy wpuszczali, żeby nam tam robiły na środowisku produkcyjnym bałagan. Właśnie security to jest nadal coś, gdzie oczekujemy człowieka, który będzie w stanie to zrobić. I znów, to nie znaczy, że wszystko będzie po staremu, bo jednak są narzędzia, które wspomagają osoby od cybersecurity, które wspomagają DevOpsów, więc nadal raczej trend będzie taki, że firmy będą wolały zatrudnić jednego DevOpsa i mu zapłacić za jakieś AI-owe narzędzia niż 2 DevOpsów i 0 narzędzi. Niemniej jednak tutaj widzę, że to będzie trochę wolniej postępowało. Czyli podsumowując ten nasz dzisiejszy wywód, widzimy, że zdecydowanie warto inwestować w swoich ludzi, żeby oni się rozwijali. Podlinkujemy w notatkach artykuły i materiały, które do tego widzimy i też warto się cofnąć do odcinka 76, gdzie mówiliśmy o growth mindset, który tutaj jest kluczem do sukcesu w branży, żeby to AI nas nie zastąpiło, nie zaorało, ale przede wszystkim, żeby było narzędziem, które potrafimy używać i jesteśmy ciekawi i chcemy się dowiedzieć więcej, wykorzystać to do tego, żeby zrobić więcej, lepiej, szybciej. Niekoniecznie też kosztem swojego czasu, swoich obowiązków i jakości tego, co mamy dostarczyć. Bo na koniec dnia, no to my odpowiadamy za to, jak działa organizacja, jak działają nasi ludzie. My jako liderzy odpowiadamy za to, żeby ci ludzie robili wartościową robotę i miało to ręce i nogi. A AI i wszystko dookoła to są tylko narzędzia, które to usprawnią. Zamiast redukować ludzi, nauczmy ich z tego korzystać, korzystajmy z tego sami i usprawniajmy swoją pracę, żeby to wszystko działało szybciej, milej i przyjemniej. I nie bójmy się też testować różnych rozwiązań, bo te możliwości obecnie są nieograniczone. Jednak pamiętajmy o tym, że na koniec to my za to odpowiadamy i warto mieć też w swoim gronie ludzi, więc zanim kogoś wyrzucicie, bo nie umie w AI, bo nie umie na przykład gdzieś narzędzi, albo na przykład klepie kod, to najpierw zastanówcie się 3 razy, jak możecie go nauczyć, jak możecie go podszkolić, zachęcić do tego, żeby wykorzystać ten growth mindset, do tego, żeby właśnie odpalić ciekawość i usprawniać waszą pracę. Czyli odnosząc się do tego trochę clickbaitowego tytułu dzisiejszego odcinka, nie, to nie jest tak, że możecie teraz zacząć zwalniać wszystkich swoich deweloperów i wszystko sobie sami zakodujecie. Trzeba lepiej podchodzić do tego, jak planujemy naszą pracę, co robimy, w jaki sposób robimy i na pewno to się pozmienia. Niektóre z tych zmian mogą być dla niektórych nieprzyjemne, inne nie będą takie, natomiast najgorsze, co możecie zrobić, to stać w miejscu, udawać, że nic się nie dzieje, że wszystko będzie po staremu, że AI to jest hype i na pewno za miesiąc czy rok bańka pęknie i wszyscy wtedy docenią kraftowy kodzik. No nie, te czasy nie wrócą, bardzo mi przykro. Dlatego jeżeli chcecie być na bieżąco, zapiszcie się koniecznie do newslettera na nerd.management/newsletter. Będziemy was informować, jak też wykorzystujemy te narzędzia, jak usprawniamy pracę swoją i co jest istotne w kontekście pracy lidera, menadżera, żeby osiągnąć sukces wykorzystaniem tych narzędzi. Jeżeli chcesz przegadać to, jak twoja kariera wygląda właśnie w tym kontekście zmieniającego się świata, czy masz jakieś inne wyzwania do rozwiązania, to mamy dla ciebie dobrą informację. Aktualnie zwolniły nam się 2 sloty na konsultacje w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, więc jeżeli jesteś zainteresowany, jesteś zainteresowana, to zapraszamy do kontaktu. Tyle na dzisiaj. Widzimy się standardowo jak co wtorek za 2 tygodnie o 8:00. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!